Zdarzyło mi się też spotkać niezwykle elegancko ubrane i zadbane osoby, wyperfumowane. I ostatnie to będzie coś dosyć frywolnego, ale też wcale nie aż tak. Jeszcze Wam o tym zapachu nie mówiłam. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. I zapraszam Was na upragniony film, uwielbiany przez perfumoholików. To jest zawsze taki temat, na który czekacie, lubicie go oglądać, a ja dzisiaj postanowiłam przedstawić ten właśnie temat, czyli elegancja w perfumach, troszeczkę inaczej niż zwykle. Zrobię do tego wstęp, ale też pokażę Wam, jak ja ją widzę w perfumach na przykładzie tego, co mam w kolekcji. Serdecznie Was zapraszam. Co to dla mnie elegancja? Jak postrzegam elegancję? Czy zdarzyło Wam się na swojej drodze spotkać osoby, które mimo, że miały na sobie dres, to jawiły Wam się jako bardzo eleganckie osoby? Bo ja tak. Czy zdarzało Wam się spotkać osoby, które wcale nie pachniały konkretnymi perfumami? Był to raczej taki zespół zapachów odpowiedzialnych za to, że od razu te osoby jawiły się jako eleganckie, wręcz z klasą. Co na to się składało? Ano na przykład czuć było, że włosy pachną jakimś takim innym kosmetykiem, niespotykanym, takim kosmetykiem z górnej półki, że to było wręcz czuć. Albo na przykład ogólny zapach ciała. Czuć było, że te ciało było wymyte jakimś niesamowicie pięknym i takim wyrafinowanym i drogim żelem pod prysznic. Że ta skóra pachniała jedwabiem, mleczkiem jakimś. Czy zdarzyło Wam się tak? Czy zdarzyło Wam się czuć i widzieć dwie różne rzeczy? Czyli czuć jakieś wyrafinowanie od danej osoby, ale na przykład nie grało to ze strojem, a mimo to odbieraliście tę osobę jak bardzo elegancką. Ja właśnie w swoim życiu takie osoby spotykałam. Często ten zapach nie szedł wcale w parze z tym, jak ktoś wyglądał, jak był ubrany. Często te osoby potrafiły też być po prostu ubrane w jakichś dresach z narzuconym jakimś swetrem albo w jakichś takich totalnie nieformalnych ubraniach, a mimo to jawiły mi się jako osoby eleganckie. Zdarzyło mi się też spotkać niezwykle elegancko ubrane i zadbane osoby, wyperfumowane, ale właśnie na ogół jakimś klasykiem, czymś bardziej vintage. No i przejdźmy do tego. Od jakiegoś czasu ja wewnętrznie, kiedy noszę zapachy vintage, czuję się niezwykle elegancko. I tutaj wspomnę o głównie tego typu vintage, czyli nie jakichś świeżynkach, a konkretnych kompozycjach. Właśnie Rumba, właśnie Kenzo, Gilles Zander No. 4 czy Paloma od Paloma Picasso. To są wonie, które niezwykle brzmią elegancko według mnie i które w mojej głowie bardzo silnie się z tym wiążą. To znaczy, kiedy ja czuję tak wyperfumowaną kobietę, mam poczucie, nieważne już jak ona jest ubrana, jawi mi się jak taka dostojna kobieta w płaszczu. Nawet jeżeli jest ubrana totalnie przeciwnie, to i tak mi się jawi. Tak odczuwam zapachy vintage. I każdy z tych, o którym Wam powiedziałam, dla mnie to jest taka kwintesencja elegancji. Bo tak jak na live'ie Wam powiedziałam, dla mnie to był zapach przykurzonej pudernicy, jak moja mama to nosiła, ale na mnie nic takiego nie czuję. Czuję piękne kwiaty, cudownie podane,
właśnie w sposób taki klasyczny, nie jakiś... Tutaj wszystko krzyczy elegancją. Ja się natomiast czuję niezwykle wytwornie w Amouage Dia 40. Nie do pomyślenia, żeby aldehydy tworzyły taką aurę. I nie wyobrażam sobie też nosić je tak normalnie na co dzień, zwykły dzień. Dla mnie to jest zapach przeznaczony tylko i wyłącznie na wyjątkowe chwile i czuję się totalnie jakoś tak absurdalnie, kiedy od tak po prostu sobie go noszę, chociaż z drugiej strony można czuć się elegancko albo być elegancką osobą 24 godziny na dobę i można ten zapach mieć jako signature scent. Też nie widzę żadnej przeciwności. Natomiast ja na co dzień, mimo że zawsze staram się być i uczesana, i wymalowana, to lubię czuć się zwyczajnie i potrzebuję też zapachów, dzięki którym czuję się dosyć zwyczajnie. No nie, ten zapach mnie jakby od razu inną aurę mi daje, mam takie poczucie. Więc dla mnie, z mojej perspektywy, są pewne kompozycje jak Salvador Dali, Gentil Słonio, które jest tutaj też pewna mydełkowość, totalnie inna niż ta aldehydowa w Dia 40, czy w Rumbie te mydełko. To jest inne mydełko. Tu jest takie mydełko z lekkim kurzem. Niesamowity efekt jest w tym zapachu. Niesamowicie się też to nosi. Jest to takie eleganckie, nie jest to zwykły zapaszek, jest on dosyć w wydźwięku dostojny i zawsze jestem bardzo poważnie też odbierana, jak mam na sobie ten zapach. No, jest on naprawdę moim zdaniem nieziemski i wytworny. I to są zapachy, które w moim mniemaniu zawsze będą robiły taki efekt właśnie osoby eleganckiej. Natomiast są też takie wonie, o których Wam powiem z perspektywy tego, jak ja się czuję w tych zapachach. Nie jak odbieram kogoś, kto nosi dany zapach, tylko jak 100% mam te zapachy, które są zapachami współczesnymi totalnie już teraz, się czuję w nich, jak one mi dodają pewnej wytworności i elegancji. Pierwszy zapach, o którym Wam powiem, to jest właśnie Brume de Mai od Cadel. To jest po prostu przepiękny wiosenny poranek na łące pełnej kwiatów, bardzo takich delikatnych i frywolnych, słonecznych, ale przez to, jak ten zapach jest zbudowany, przez to, że jest bardzo zapachem delikatnym i też przez to, albo przede wszystkim dlatego, że jest to zapach kwiatowy, niezwykle dostojnie się go odbiera i naprawdę ja nie znam osoby, która nie czułaby się w nim elegancko. Kolejna bardzo indywidualna sprawa, ale ja uważam, że drzewo sandałowe to jest zdecydowanie turbo elegancki zapach. Zapach kremowego drzewa sandałowego, bez żadnych dodatków, nie pachnący żywicznie, nie jest też aż tak mocno otulający, ale no nie jest to zapach chłodzący w żaden sposób. Jest niezwykle wyrafinowany w swojej prostocie. Uważam też, że niezwykle wyrafinowane i piękne potrafi być kadzidło kościelne. Nawet jeżeli takiego nie lubicie, to Encens Suave uważam, że jest tak pięknie zrobione i noszalne, że właśnie tu przez to, że czujecie te kadzidło kościelne zdecydowanie i czujecie się jak w chłodnym kościele, to jest tu jakiś rodzaj słodyczy, który ja wyczuwam i na mnie się zdecydowanie wybija, który powoduje, że jest niezwykle eleganckim zapachem. Za każdym razem, kiedy go mam, to mam takie poczucie, że to jest zapach dla mnie do czarnej, jedwabnej sukienki, czy satynowej sukienki.
to tak idealnie do siebie pasuje, to tak ze sobą współgra idealnie. Więc kadzidło kościelne, z mojego punktu widzenia, to też jest forma elegancji. To wszystko zależy tylko od tego, jaką Wy jesteście osobowością. Czy dany zapach z Wami na pewno współgra? Czy osoby, które Was znają, będą utożsamiać Was z danym zapachem? Jeżeli tak, tym bardziej elegancko Was odbiorą. Róża to jest pewniak. Tutaj wzięłam Rosa Moceniga od The Marchand of Venice, bo to jest róża bardzo lekka, frywolna wręcz momentami, ale też niezwykle elegancka. Nie jest ona przesłodzona, więc nikogo nie zadusimy słodką dżemową różą. Jest lekka i przede wszystkim bardzo kwiatowa. Dlatego wybrałam ją. I niezwykle elegancko się ją nosi. Ona nie krzyczy, nie projektuje nie wiadomo jak. Czuć ją na pewną odległość, ale mimo wszystko zapach jest na tyle zbudowany pięknie i delikatnie, że bardzo kojarzy się z elegancją. Fiołek. Jeżeli znajdziecie zapach fiołka, zapach fiołkowy, tylko delikatnie pudrowy, ale generalnie po prostu kwiatowy, to też na pewno będzie on Wam dodawał elegancji. To jest nie jakiś zapach odkrywczy, ale to jest zapach, który po prostu się bardzo dobrze nosi. To jest zapach, który może być zapachem codziennym. On jest tak bardzo delikatnie posłodzony, tak naprawdę bardzo delikatnie. Pachnie wybornie. Nie jest odkrywczy, ale te zapachy eleganckie, słuchajcie, nie mają być za bardzo odkrywcze. Moim zdaniem zapachy eleganckie powinny być takie, które się dobrze kojarzą otoczeniu. Bo jeżeli chcemy ogólnie dać o sobie znać i spowodować taki odbiór swojej osoby, że jesteśmy osobami zadbanymi, eleganckimi, wyrafinowanymi i chcemy to ogłosić światu poprzez perfumy, to nie możemy wybierać kontrowersyjnych woni. Mimo że ktoś może uważać, że kadzidło kościelne jest kontrowersyjną wonią, to spróbujcie powąchać te, bo gwarantuję Wam, że nie jest. Poza tym on nie projektuje, on jest dosyć blisko skórny, więc będą go czuć dopiero kiedy podejdzie się bliżej do danej osoby, ale jego wydźwięk jest naprawdę taki wyrafinowany i to czuć. Bardzo podobnie jest z Jovoy Musk Pallas. To jest zapach piżmowy. Jeżeli Wam mogę coś powiedzieć, to wszelkiego rodzaju zapachy piżmowe będą zawsze czymś mega eleganckim. Bo zapach piżmowy to nigdy nie będzie turboprojektujący zapach. Nie ma chyba takiego zapachu piżmowego, który by był strasznie projektujący. Druga sprawa. Jeżeli jest to zapach piżmowy, który jest taki odrobinę słodkawy, to on jest turbo kobiecy. Naprawdę przepięknie się takie piżmo nosi, przepięknie ono podkreśla kobiecość i cudownie podkreśla wszystkie inne cechy, czy ubioru, czy cechy wyglądu, jak fryzura, czy makijaż starannie wykonany. Będzie podbijał odbiór tego wyglądu jak coś jeszcze bardziej dopracowanego. Takie jest piżmo. Daje efekt prawie idealnego płótna. Także piżmowe zapachy, jeżeli się kochacie w Narciso Rodriguezie, czy macie inne ukochane zapachy piżmowe, które są tym piżmem turbo kobiecym, to naprawdę idźcie w to. I to mogą być signature scent, to mogą być zapachy naprawdę do wszystkiego. Mam wrażenie, że zapachy piżmowe zrobią z Was elegancką osobę nawet w dresie. No taki efekt właśnie potrafi zrobić fajnie dobrany, dobrze
skrojony zapach. I ostatnie to będzie coś dosyć frywolnego, ale też wcale nie aż tak. Jeszcze Wam o tym zapachu nie mówiłam, a do mojej kolekcji doszło Le Parfum de Rosine i to jest zapach Ballerina numer 2. I przez to, jak się nazywa, to według mnie jest elegancki. Nie wiem, jak odczytujecie balerinę, ale dla mnie balerina to jest doskonałość, to jest wszystko pod linijkę, to jest perfekcja, to jest też właśnie elegancja, tylko taka inna, ale mimo wszystko. Te włosy zawsze tak pięknie ulizane, uczesane, taka ta skóra nieskazitelna, te ruchy. No po prostu postać baleriny tak mi się kojarzy. I ten zapach też taki jest. To jest właśnie taka spódniczka tutu, to jest właśnie taki kwiatowiec, ale troszeczkę z odrobiną słodyczy. To jest zapach nieprzytłaczający, to jest zapach nieprzebierający, a ubierający i niezwykle kobiecy zapach. Przepięknie się układa, przepięknie nas dopełnia i moim zdaniem to też jest forma elegancji. Tak by się prezentowała moja elegancja w butelkach. Tak ja odbieram ten temat. I kiedyś nagrywałam Wam po prostu takie, nawet nie rankingi, ale takie zestawienia tylko. Każdy z Was powinien się zastanowić, ile osób poznał w swoim życiu lub spotkał, które jawiły mu się jako eleganckie i co to spowodowało. Czy perfumy, czy fryzura, czy makijaż, czy ubiór, czy cechy charakteru, czy sposób chodzenia, czy sposób siedzenia, bo moim zdaniem na elegancję wcale nie musi mieć wpływu ubiór. Perfumy szybciej. Dlatego może też wszyscy lubicie oglądać ten temat i lubicie, kiedy podajemy Wam takie zestawienia eleganckich zapachów. Ale zawsze musi to jakoś z Wami grać. Musi to w jakiś sposób odzwierciedlać Was, po to, żeby to było spójne i żeby nikt nie wyczuł jakiegoś zgrzytu bądź fałszu. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. Ja nagrywałam w bardzo nerwowej atmosferze ten film, a to dlatego, że cały czas mi tu wiercą coś i cały czas działają jakieś maszyny i musiałam przerywać kilka razy i wracać na nowo. Postanowiłam sobie dzisiaj nagrać ten film i nie chciałam już tego odpuścić. No i właśnie, wyszło jak wyszło. Ja za dzisiaj dziękuję. Do następnego. Buziaczki. Pa, pa!